Dzień dobry. Czy słyszeli Państwo o żywności liofilizowanej? Dzięki niej astronauci już w latach 60. mogli brać udział w naprawdę długich misjach kosmicznych. Oczywiście żywność tego typu jest współcześnie znacznie tańsza i dostępna dla każdego, o czym opowiedzą nam m.in. bohaterowie dzisiejszego odcinka. Porozmawiam także z twórcami interesującego systemu do diagnostyki i wspomagania terapii autyzmu u dzieci, który może dać im szansę na normalne życie w przyszłości. Petros Psylos, serdecznie zapraszam. Program zaczynamy od Kielc i spotkania z niezwykle utalentowaną i posiadającą instynkt przedsiębiorcy Laurą Godek-Miąsik. Jej firma LioFood tworzy wysokiej jakości żywność liofilizowaną. Dzięki unikalnej technologii oraz ścisłej współpracy ze specjalistami do spraw zdrowego żywienia dostarcza optymalnie zbilansowane dania o minimalnej wadze i maksymalnych wartościach odżywczych. Gdzie tkwi jej sukces? Skąd wzięliście taki wspaniały pomysł i to jeszcze na dodatek w Kielcach? Historia jest dość długa i sięga końca lat 80., kiedy to młody inżynier, który liofilizował osoczek krwi, wpadł na pomysł liofilizowania warzyw. Ten inżynier to mój tata, który od 1992 roku prowadzi firmę zajmującą się liofilizacją żywności. Zaczęło się od cebuli. Tak, dokładnie. Zaczęło się od cebuli, od artykułu w gazecie. Holender poszukiwał liofilizowanej cebuli. Mój tata skonstruował maszynę, zliofilizował cebulę i tak zyskał pierwszego klienta. Nasze menu jest dosyć pokaźne i proponuję, żeby właśnie przekonać się, jak tutaj dokładnie, jak posiłki smakują. Ale faktycznie tego dużo macie. Ogromny wybór. Jak w bardzo, trudne bardzo zadanie, ale... Jak w prawdziwej outdoorowej restauracji. O, tutaj coś ciekawego. Znam to danie w takiej wersji tradycyjnej, nie liofilizowanej. No i sprawdzimy, czy wasza żywność liofilizowana będzie nie do odróżnienia. Poproszę penne alla bolognese. Dobrze przeczytałem. Tak, dokładnie. Dobra, to ja w takim razie wezmę swoje ulubione wegańskie danie i spróbujemy, jak to smakuje. Wow! A to takie niewielkie jest? Tak. Ja myślałem, że to są ogromne torby z jedzeniem. Danie podane, ale to jest taka nowoczesna restauracja, że trzeba sobie... Zamienimy się, bo ja trzeba sobie samemu przygotować ten posiłek. Dobra, zamieszaj. No, bulgocze. Ale nie, zamieszaj aromaty dokładnie. takie jak w mojej kuchni, gdy gotuję ten posiłek, czyli faktycznie trudne po zapachu, trudne do odróżnienia. Zaraz zobaczymy, jak po smaku jest. Dokładnie, mieszamy. No, przepyszne. Naprawdę nie da się odróżnić od świeżo ugotowanego dania z świeżych składników. Smak nie do odróżnienia. Wow, z wrażeniem jestem. My jemy ten posiłek tutaj sobie w naszej magazynowej restauracji, ale pomyśl sobie, że jesteś gdzieś na odludziu, na pustyni, gdzie nie ma knajpy, gdzie możesz sobie zjeść coś prawdziwego. Ale jest woda. Zalewasz nagle wodą i masz. Gdzie tkwi sukces tego pomysłu? Słyszałem, że liofilizacja była już stosowana w latach 60. Na przykład jak astronauci odbywali bardzo długie podróże kosmiczne, no to pierwszą liofilizowaną żywność używali. Tak, dokładnie. Z misją Apollo poleciały w kosmos pierwsze liofilizowane lody i NASA zaczęła rozwijać tą technologię na taką masową skalę. Później oczywiście technologia liofilizacji jest najbardziej znana poprzez kawę instant, bo najczęściej kawa jest właśnie liofilizowana, ale teraz coraz częściej znajdujemy owoce w płatkach śniadaniowych, czy zioła i inne dodatki w serkach, twarogach. Z waszych produktów korzystali już sportowcy? Tak, to właśnie od nich wszystko się zaczęło i sportowcy są naszą główną grupą odbiorców, ale nie tylko. Oczywiście też osoby, które aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu, jeżdżą pod namioty, osoby, które jeżdżą kamperami, czy właśnie chodzą po górach.
W naszym teamie ambasadorów mamy światowej klasy sportowców, nie tylko z Polski, ale także Kogo na z całego przykład? świata. Naszych posiłków używał Aleksander Doba, 3 razy przepływając Atlantyk kajakiem. Jest w naszym teamie Adam Bielecki, Andrzej Bargiel używa naszych posiłków, czy światowej klasy himalajsta Simone Moro. Fundusze europejskie odegrały tu znaczną rolę. Jeśli chodzi o fundusze europejskie, to jesteśmy jeszcze w drodze. Tak naprawdę jesteśmy w trakcie projektu. Już udało się zakupić kilka maszyn do opakowania naszych produktów. Korzystamy też z pomieszczeń Kieleckiego Parku Technologicznego, który właśnie dofinansowuje część czynszu z funduszy europejskich. Z Kielc przenosimy się do Warszawy, by poznać twórców firmy, którą ostatnio zainteresowała się amerykańska aktorka Sharon Stone. Polski startup NeuroDevice pracuje nad narzędziem do rehabilitacji zaburzeń mowy dla osób po udarze i afazji, na którą cierpiała kiedyś aktorka. Ale to nie wszystko. NeuroDevice to jeden z polskich liderów w obszarze neuronauki. Wynalazkiem firmy jest także wsparte przez fundusze europejskie narzędzie do badania autyzmu. Wczoraj natrafiłem na bardzo interesujący artykuł, który mówi o tym, że 1 na 110 dzieci w Stanach Zjednoczonych ma autyzm. Jest tendencja wzrostowa. W Stanach Zjednoczonych to jest 6-krotny wzrost w ciągu ostatnich 20 lat. W Polsce również jest tendencja wzrostowa. Skąd to wszystko się bierze? Statystyki odnośnie autyzmu, samo zjawisko czy zaburzenie nazwane autyzmem nie ma tak naprawdę długiej historii. Pierwszy raz o tego typu zaburzeniach rozwojowych, pierwsze wzmianki były dopiero w latach 40. ubiegłego wieku, w związku z czym sam proces diagnozy nadal jest kształtowany, ulepszany i trudno nam porównywać statystyki tworzone jeszcze 20 lat temu, 30 lat temu, 40 lat temu, czy nawet 5 lat temu, kiedy były one dużo mniej trafne, czy było trudniej zdiagnozować tego typu zaburzenia. Często w środowiskach nieświadomych ludzie pytają, czy autyzm jest chorobą, a jeżeli tak, to czy trzeba to leczyć? Myślę, że dużo bardziej adekwatne sformułowanie brzmi, zamiast choroba możemy wykorzystać zaburzenia rozwojowe. No dobrze, zacznijmy od samego początku. Co stworzyliście? Cały system składa się z kilku elementów. Najważniejszym elementem jest tak naprawdę ekran, tutaj przykładowy ekran zewnętrzny. Połączony z komputerem. Dokładnie, jest połączony z komputerem, który będzie zarządzał programem. Na ekranie monitora będą wyświetlały się treści atrakcyjne dla dziecka. Najpierw w procesie diagnozy będziemy mieli odpowiednio przygotowane filmy, które będą dziecko interesowały i umożliwiały jakby skupienie dziecka na właśnie monitorze komputera. I teraz jakby tym Ale to elementem... wy zrobiliście te aplikacje i te filmy? Przygotowaliście? Aplikacja została stworzona specjalnie dla systemu w konsultacji zarówno z specjalistami z MediaBridge, którzy utworzyli atrakcyjne filmy, które będą interesowały i bawiły dziecko podczas patrzenia na ekran, jak i ze specjalistami, z terapeutami, diagnostami z Fundacji Synapsis, którzy podpowiedzieli, co w takich filmach powinno być zawarte, żeby tą faktycznie diagnozę wesprzeć obiektywną miarą. Do komputera macie takie podłączone specjalne urządzenie, które śledzi, jak moje oczy się ruszają, czy patrzę po lewej stronie ekranu, czy po prawej. To urządzenie wysyła później informacje o tym, gdzie patrzę do komputera, do waszej aplikacji, co później aplikacja wasza z tym robi. W zależności od tego, czy wspomagamy etap diagnozy, czy już ewaluację terapii, czy ocenę tej postępów w terapii, oprogramowanie odpowiednio przekazuje te informacje i je przetwarza tak, żeby wspomóc terapeutę. Gdyby nie fundusze europejskie, nie zrobilibyście tak zaawansowanego systemu. Zgadza się. Ten projekt jest finansowany ze środków unijnych i bez tych środków ten system prawdopodobnie w tej chwili nie byłby jeszcze gotowy. Skąd wzięliście inspirację na stworzenie tak super pożytecznego urządzenia? Nasza firma od dawna, poruszając się właśnie w tematyce neuro, uczy się
od samego początku, jakie są możliwości zrozumienia mózgu. Jest to element naszego długofalowego planu rozwoju, dążącego finalnie w stronę neuroprotezowania. Natomiast poznając działanie ludzkiego mózgu, jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski na temat tego, jak już pewne technologie można teraz wykorzystać. Słyszałem ostatnio, że wasze projekty wsparła bardzo znana osoba, Sharon Stone. Jak to jest możliwe? Nasza firma kilka miesięcy temu wyszła z pomysłem stworzenia urządzenia do terapii afazji. Czyli? Afazja są to zaburzenia mowy i rozumienia mowy, które są bardzo często wynikiem udaru mózgu. Czyli jest to choroba, zaburzenie, które jest bardzo częste tak naprawdę w obecnym świecie. Szacuje się, że około 1 na 250 osób w tej chwili cierpi na afazję. Sharon Stone jest aktorką, która kilka miesięcy temu ujawniła, że cierpiała na afazję. Tak się złożyło, że my w bardzo podobnym czasie wyszliśmy w świat z pomysłem projektu do terapii afazji. Stąd jak usłyszała o naszym projekcie, postanowiła nas wesprzeć. Fundusze europejskie wspierają właśnie takie innowacyjne projekty. Tak samo jak nasi bohaterowie, również ty możesz skorzystać z funduszy europejskich, aby zamienić doskonały pomysł w produkt, którego jeszcze nie ma. Zachęcamy do tego, aby korzystać z oferty programów krajowych, również programów regionalnych. W programach regionalnych we wszystkich województwach jest jeszcze sporo środków. W drugiej połowie roku będą nowe konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy region ma dla siebie kluczowe obszary gospodarki. Wzoruje się na wspieraniu swoich inteligentnych specjalizacji. Warto, aby firma, która funkcjonuje na określonym terytorium, również wspierała te kluczowe dla regionu obszary gospodarki. Dokładne informacje dostępne są na portalu fundusze-europejskie.gov.pl, jak również bardzo zachęcamy do tego, aby korzystać z bezpłatnych usług konsultantów w punktach informacji funduszy europejskich. Punkty dostępne są w całej Polsce. Warto umówić się z konsultantem, aby zaplanować, które źródło dofinansowania będzie na danym etapie rozwoju firmy dla Ciebie najodpowiedniejsze. Program Gen Innowacyjności tworzymy nie tylko dla wiedzy, ale także po to, aby ułatwić Państwa życie. My oczywiście widzimy się za tydzień. Pozdrawiam.